tym poradniku pokażę Ci krok po kroku, jak stworzyć stronę internetową dla fotografa. Będziemy bazować na bezpłatnych rozwiązaniach. Jedyna inwestycja, jaką musisz ponieść, to zakup domeny i hostingu. Bez tych dwóch rzeczy Twoja strona nie będzie widoczna w internecie. Po zobaczeniu tego poradnika będziesz miał w pełni funkcjonalną stronę internetową, którą będziesz mógł wykorzystać do promocji Twojego biznesu. Na Twojej stronie będzie kilka podstron. Będzie strona główna, zakładka z ofertą, zakładka portfolio, zakładka z galerią zdjęć i ta galeria będzie dodatkowo filtrowana, więc będziesz mógł dodać tutaj różne zdjęcia i pokazać je swoim klientom. Dodatkowo ta galeria działa na urządzeniach mobilnych, więc Twoi klienci będą mogli oglądać zdjęcia również na smartfonach. Pokażę Ci również drugi szablon w nieco ciemniejszych odcieniach, który możesz dostosować pod swoje potrzeby i właśnie stworzyć na takim szablonie całą Twoją stronę. W opisie tego filmu znajdziesz znaczniki czasowe, które pomogą Ci nawigować się po tym poradniku, gdybyś rozłożył sobie ten proces tworzenia strony na kilka dni. Jeśli masz jakieś pytania, no to zostaw mi komentarz pod tym filmem, a teraz zapraszam Cię do poradnika. Plan działania wygląda w następujący sposób. Na początku pokażę Ci, jak kupić domenę i hosting. Bez tych dwóch elementów Twoja strona nie może zostać wyświetlona w internecie. Dlatego przygotowałem dla Ciebie poradnik krok po kroku, jak to zrobić i dodatkowo rabat na usługę hostingu w wysokości 25%. Kolejny krok to instalacja WordPressa, czyli systemu, na którym powstanie Twoja strona internetowa. W trzecim kroku zainstalujemy najlepszy bezpłatny motyw do WordPressa i pokażę Ci, jak zmienić w nim kilka ustawień. W czwartym kroku zajmiemy się edycją wyglądu Twojej strony, dodaniem najważniejszych podstron, stworzeniem galerii i dostosowaniem jej pod Twoje potrzeby. Zapraszam Cię do pierwszego kroku już teraz. Żeby Twoja strona powstała i pokazała się w internecie, musisz kupić na początek dwie rzeczy. Domenę, czyli nazwę Twojej strony internetowej i hosting, czyli miejsce, w którym będą znajdować się pliki, zdjęcia, opisy i cała Twoja strona internetowa. Na początek wejdź sobie w link, który jest dołączony w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany na stronę lh.pl. Jest to sprawdzona firma hostingowa, która sprzedaje właśnie usługę hostingu i możesz tam również kupić domenę. Na początek, jeśli nie masz domeny, wpisz sobie tutaj nazwę, którą chciałbyś kupić. Ja wpiszę tutaj przykładową nazwę, na przykład strona firmowa XYZ i klikam przycisk sprawdź. Poniżej pokażą się informacje, czy ta domena jest wolna. Jeśli nie jest wolna, no to dostaniemy propozycję innych domen. Jeśli jest ta domena wolna, mogę ją wykupić, klikam dodaj do koszyka i ta cena wynosi 9 zł za rok, a następnie po roku będzie nieco wyższa, około 110 zł. Te cenniki możecie sobie zobaczyć niżej, wszystko jest tam opisane. Klikam teraz do kasy. Mam już domenę. Teraz mogę dodać do koszyka hosting, żeby wszystko było kupione za jednym razem, więc mogę po prostu kliknąć tutaj na przykład na hosting Kiwi dodaj do koszyka, wtedy on zostanie dodany tutaj, albo możesz też wejść w tą zakładkę hosting www i tutaj wybrać jeden z pakietów. Te dwa pakiety są polecane do takich prostych wizytówek, do prostych stron firmowych. Gdy masz sklep internetowy lub coś większego, no to wtedy warto kupić te droższe pakiety. Ja wybiorę sobie hosting Kiwi. Klikam przycisk wybieram i hosting został dodany do koszyka. Teraz mogę przejść do kasy, żeby opłacić to zamówienie. Kupujemy domenę i hosting Kiwi. Klikam do kasy. Teraz zostaniesz przekierowany do takiej strony z podsumowaniem i tutaj kliknij sobie w przycisk kliknij tutaj i wpisz tu kod rabatowy, który znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętaj, żeby użyć małych i dużych liter, a następnie kliknij dodaj. Wtedy cena zostanie zmniejszona o 25%, więc cena wynosi jedynie 45 zł za rok. Po tym roku cena będzie nieco wyższa, ale wszystko jest opisane w cenniku, czyli na tej stronie hosting. Klikam zamawiam i teraz jeśli masz już konto, no to wystarczy, że się zalogujesz, a jeśli nie masz, to kliknij rejestracja w 15 sekund i teraz możesz wybrać, czy chcesz to konto utworzyć na firmę, czy na osobę fizyczną. Wystarczy, że przełączysz tego checkboxa i dane zostaną zmienione, więc albo na firmę, albo na osobę fizyczną i tutaj wpisujesz swoje dane, na przykład NIP,
Gdy wpiszesz dane firmowe, wpisz sobie tutaj identyfikator klienta, który zapamiętasz lub zapiszesz sobie w jakimś miejscu, a następnie hasło. Tymi danymi będziesz się logował do swojego hostingu i do swojego panelu klienta. Jeśli nie chcesz wymyślać hasła, wystarczy, że klikniesz sobie wygeneruj hasło i to hasło jest dla Ciebie stworzone. Możesz kliknąć na to oko i sobie je podejrzeć i skopiować, żebyś mógł się potem zalogować. Więc klikam sobie tutaj i kliknę sobie i wybiorę jeszcze identyfikator klienta. Załóżmy, że będzie to coś takiego. Zapisuję te dane i podaję dane kontaktowe. Gdy wypiszesz wszystkie te dane, kliknij zarejestruj konto. Konto zostało utworzone, teraz mamy podsumowanie i weryfikację naszego zamówienia i mogę kliknąć tutaj wszystkie checkboxy i kliknąć przycisk zamawiam. Wtedy zostanę przekierowany do płatności, czyli klikam zamawiam. Teraz możesz wybrać albo płatność online, albo płatność przelewem tradycyjnym. Kliknę płatność online i zostałem od razu zalogowany do mojego panelu. Mogę kliknąć zapłać i wybrać daną transakcję, na przykład płacę z ING albo z blikiem. Mogę kliknąć płacić z ING, klikam zapłać i zostanę od razu przekierowany do płatności PayU. Po zaksięgowaniu płatności dostaniesz na swojego maila fakturę i wszystkie niezbędne informacje. Dostaniesz też instrukcję, jak aktywować domenę. Jest to bardzo prosty proces. Jeśli masz jakieś pytania, no to napisz do obsługi klienta LH, na pewno Ci pomogą. Kolejnym krokiem jest instalacja WordPressa. WordPress to system do zarządzania treścią, dzięki któremu stworzysz stronę internetową w prosty i wygodny sposób. Wystarczy w tym przypadku, że wejdziesz na swojego maila. Wejdź na swojego maila i stwórz wiadomość, nową wiadomość, która będzie zaadresowana do info@lh.pl. Jest to e-mail obsługi klienta LH i wyślij im taką wiadomość. Dzień dobry, proszę zainstalować WordPressa oraz certyfikat SSL na domenie i tutaj podajesz nazwę Twojej domeny. Certyfikat SSL jest bezpłatny, więc tym się nie musisz przejmować, zostanie zainstalowany ten certyfikat. No i jeśli chciałbyś właśnie w ten sposób zainstalować WordPressa, to wystarczy, że wyślesz taką wiadomość. W odpowiedzi na tego maila otrzymałem wiadomość: dzień dobry, zainstalowałem dla Państwa WordPressa na stronie, przesyłam dane logowania w notce prywatnej. I teraz klikam sobie w ten link. To jest uwaga, że ona zostanie otworzona tylko jeden raz, więc jeśli w nią kliknę, no to muszę sobie skopiować te dane. Kopiuję te wszystkie dane do mojego notatnika i będę dzięki nim mógł się zalogować do mojego nowego WordPressa. I tutaj znajduje się również nasza domyślna strona do logowania https i tutaj mamy nazwę Twojej strony, którą kupiłeś, /wp-admin. Tak będzie to wyglądało. Kliknij sobie w tą nazwę i zostaniesz przeniesiony do strony logowania i tutaj wpisz dane, które wcześniej skopiowałeś z tej notatki i kliknij zaloguj się. Gratulacje, WordPress jest zainstalowany. Możesz teraz wejść na swoją stronę, możesz kliknąć tutaj odwiedź witrynę. No i tak wygląda Twoja strona firmowa. Nie wygląda na razie zbyt pokaźnie, ale zaraz to zmienimy. Jeśli chciałbyś zainstalować WordPressa w sposób ręczny, który wymaga więcej umiejętności technicznych i jest bardziej czasochłonny, no to zapraszam Cię do poradnika. Znajdziesz go w opisie tego filmu lub w karcie obok. Tam znajduje się poradnik krok po kroku. Najłatwiej jest to zrobić przy pomocy obsługi klienta. Dodatkowo certyfikat SSL również został zainstalowany. Mamy tutaj kółeczkę, wszystko działa prawidłowo, więc możemy przejść do tworzenia strony. Gdy jesteś zalogowany, kliknij sobie na tą ikonkę w lewym górnym rogu i teraz przekieruję Cię do panelu administracyjnego. Na początek trzeba tutaj zmienić kilka ustawień podstawowych, a potem przejdziemy do najciekawszej części, czyli tworzenia strony internetowej, zmiany jej wyglądu, no i dodania kilku ciekawych funkcji. Na początek wejdź sobie na wpisy i tutaj mamy witaj świecie, możemy wyrzucić ten wpis do kosza i z kosza wyrzucić go na zawsze. W ten sposób właśnie to działa, że ta zakładka służy do dodawania i usuwania wpisów. Wpisy to są elementy bloga, które tam będziemy sobie dodawać. Na początek tyle Ci wystarczy. Teraz przejdź do stron i tutaj mamy dwie przykładowe strony i również możemy je usunąć, bo ich nie potrzebujemy. Zaznaczam tego checkboxa i klikam przenieść do kosza, a z kosza usuwam je do śmieci. Nasza strona będzie czysta, teraz nic się na niej nie będzie pojawiać.
Następnie zakładka komentarzy, tutaj nic nie mamy. I wejdźmy sobie do ustawień. Tutaj znajdują się najważniejsze ustawienia naszego WordPressa i musimy zmienić kilka elementów. Na początek mamy tytuł witryny i slogan. Te elementy będą wyświetlać się na pasku, na kartach w przeglądarce, w Google, więc trzeba je uzupełnić. I tutaj możemy wpisać Twoja strona firmowa w jeden dzień. Poradnik, strona firmowa. Tutaj wpisz słowa kluczowe, które dotyczą Twojej firmy i branży, w jakiej działasz. Dzięki temu będzie to właśnie od razu wskazywało na rodzaj działalności, jaki wykonujesz. Obsługa zainstalowała za Ciebie certyfikat SSL, ale musisz jeszcze dodać tutaj literkę S. Wtedy wszystko będzie działać prawidłowo. Adres administratora zostawiamy domyślny. I tutaj, jeśli nie masz żadnego sklepu, nie masz platformy, nie zaznaczaj tego checkboxa, wtedy nowi klienci, nowi użytkownicy nie będą mogli się rejestrować. Strefa czasowa to Warszawa, wszystko się zgadza, format daty też. Możemy kliknąć Zapisz zmiany. Po zapisaniu zmian znowu przekierowało nas do strony logowania, musimy ponownie się zalogować i wszystko działa prawidłowo. Teraz możesz przejść do zakładki Czytanie. Tutaj jest bardzo ważna informacja. Poproś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Znaczy to tyle, że wyszukiwarka Google czy inne wyszukiwarki nie będą odnajdywać tej strony i nie będą jej pokazywać w wynikach wyszukiwania. No więc tego na pewno nie chcesz. Odznacz tego checkboxa i zostaw to w ten sposób i kliknij Zapisz zmiany. Teraz przejdź do dyskusji i tutaj w tym miejscu zarządza się komentarzami na Twojej stronie. Jeśli masz bloga, no to ta zakładka jest bardzo ważna, ponieważ w komentarzach często znajduje się spam i niechciane treści, więc warto to nieco ograniczyć. Nie będę zagłębiał się w te ustawienia. Jeśli interesuje Cię szczegółowe omówienie, no to zapraszam Cię do innych filmów, tam omawiam każdy z tych elementów. Teraz pokażę Ci, jak szybko to zrobić. Odznacz sobie tego checkboxa. Zaznacz sobie tego checkboxa, czyli komentarze muszą zostać zatwierdzane ręcznie. Wtedy żaden spamowy komentarz nie będzie wyświetlany, dopóki go nie zatwierdzisz. I tutaj wpisz sobie 1, czyli jeśli komentarz będzie zawierać jeden link, no to wtedy od razu będzie przekazany do moderacji, czyli do sprawdzenia. I możesz tutaj jeszcze dodać jakieś właśnie filtry antyspamowe, czyli możesz tu wpisać słowa, które będą od razu odrzucane jako spam. Następnie wyłącz obrazki profilowe, bo tam też czasami znajdują się różne zagrożenia, więc to możesz sobie odznaczyć i kliknij Zapisz zmiany. Teraz przejdź do zakładki Bezpośrednie odnośniki i wybierz tutaj nazwa wpisu. Dzięki temu linki na Twoich stronach będą miały automatycznie nazwę wpisu, a nie na przykład datę, godzinę i inne informacje. Takie linki nie są dobre pod pozycjonowanie, ani nie są dobre dla klientów. Poniżej możesz dodać alias kategorii lub tagów, czyli mamy tutaj ładnie to opisane. Ja zostawię to bez zmian, bo tutaj na blogu nie będę się skupiał. Klikam Zapisz zmiany. Ostatnia zakładka dotyczy prywatności i tym zajmiemy się później, gdy będziemy budować nasze strony. Gdy wprowadzisz wszystkie ustawienia, przejdź do zakładki Wygląd i Motywy. Na początek usuńmy sobie te dwa motywy, są nam niepotrzebne, więc klikam sobie na ten motyw i klikam Usuń. Następnie zatwierdzam przyciskiem OK. I tutaj tak samo. Klikam w motyw, klikam Usuń i klikam OK. Teraz dodajmy sobie nowy motyw, czyli element, dzięki któremu będziesz mógł zmieniać wygląd Twojej strony. Klikam sobie do Dodaj. Teraz w tym miejscu wpisz słowo Cadence i następnie naciśnij Enter. Pokaże Ci się właśnie taki motyw. Zainstaluj sobie go i kliknij przycisk Włącz. Wtedy motyw zostanie włączony. Twój motyw jest zainstalowany i włączony. Teraz zainstalujmy sobie wtyczkę, dzięki której będziesz mógł dodać różne wyglądy właśnie we wnętrzu Twojej strony. Wejdź teraz na wtyczki i kliknij przycisk Dodaj nową. Teraz wpisz sobie tutaj Envato. Link również znajdziesz w opisie tego filmu, więc będziesz mógł sobie to znaleźć. I mamy wtyczkę Envato Elements i ona ma 500 000 aktywnych instalacji. Kliknij Zainstaluj, a następnie włącz. Po zainstalowaniu wtyczki po lewej stronie będzie nowy element, nazywa się Elements. Najedź sobie na niego i kliknij Free Kits. I tutaj znajdują się bezpłatne szablony różnych stron internetowych, które możesz sobie właśnie pobrać. I
Dzisiaj zajmiemy się stroną dla fotografa, ale znajdziesz tu również wiele innych przykładów stron, które możesz sobie zainstalować. Możesz również wykorzystać część stron właśnie z szablonu, który Ci zaproponuję, a część z innych i w ten sposób stworzyć w pełni funkcjonalną, dobrze wyglądającą stronę. Więc zacznijmy od strony dla fotografa i tutaj w pasku wpisz sobie nazwę Wedding. I mamy tutaj jedną z opcji Wedding Photography. Możesz sobie kliknąć Preview. Po kliknięciu zobaczysz różne zdjęcia. Możesz jeszcze raz w nie kliknąć i pokaże Ci się gotowy szablon strony. Taką gotową stronę można sobie wgrać i to będzie Twoja strona główna, czy Twoja strona z ofertą, w zależności od tego, jak wybierzesz to wykorzystać. Ja pokażę Ci, jak stworzyć podstawowe strony właśnie w stylu stronę portfolio, galerię, stronę z ofertą, stronę główną, więc wybierzemy sobie to wszystko z tych elementów. Teraz wracam do mojego WordPressa. Wracam do tej strony i mamy tutaj właśnie przycisk Install Kit. Klikam sobie w niego i klikam View. I teraz u góry mamy ostrzeżenie. Jest 5 wymagań, które musimy spełnić, aby te nasze szablony działały. I klikam sobie na Install Requirements i tutaj mamy właśnie kilka elementów. Elementor Pro jest płatnym rozwiązaniem, które należy dodatkowo opłacić, więc jeśli nie chcesz z niego korzystać, no to kliknij sobie tego checkboxa, odkliknij go i wtedy to nie zostanie zainstalowane. Resztę elementów zostaw bez zmian i teraz kliknij Install Above Selected Requirements. I teraz powinieneś tutaj otrzymać właśnie takie informacje, że wszystko zakończyło się sukcesem. Jeśli tak się nie stało, to znaczy, że coś nie działa i trzeba to naprawić. I gdybyś miał jakiś problem, no to napisz mi w komentarzu, postaram Ci się pomóc. Teraz klikam przycisk Close i nasze wymagania są spełnione, jeszcze zostało jedno wymaganie do spełnienia i te właśnie elementy, które są tutaj zaznaczone na czerwono, one wymagają tego Elementora Pro i nie będą działać tak, jak tutaj są wyświetlone. Jeśli bym właśnie wgrał ten szablon, to on wyświetli się bez formularza kontaktowego. Ale dzisiaj wykorzystamy tylko te elementy bezpłatne, więc wszystko będzie działać tak, jak chcemy. I co teraz należy zrobić? Gdy wejdziesz sobie na wtyczki, zobaczysz, że nowe wtyczki zostały dodane. Została dodana wtyczka Elementor, która właśnie pozwala nam na budowanie stron w bardzo prosty i przyjemny sposób przy pomocy bloków i takiego wizualnego edytora. I żeby włączyć ten edytor, wejdźmy sobie na strony i teraz dodajmy nową stronę. Klikam sobie Dodaj nową i wpiszę sobie tutaj nazwę strona główna, to mogę wyłączyć i w tym miejscu podajemy tytuł strony, który będzie automatycznie linkiem do tej strony, strona główna i teraz kliknij sobie opublikuj, wtedy ta strona będzie już publiczna i kliknij edytuj w Elementorze. Tak wygląda nasza strona. Tutaj mamy nagłówek, którego nie możemy edytować tym Elementorem i stopkę, której również nie możemy edytować. Tym zajmiemy się w kolejnych krokach. Teraz kliknij sobie na ten zielony listek, który się tutaj pojawi. Kliknij na nasz właśnie szablon i wybierz jedną ze stron. Na przykład Home 2, teraz kliknij sobie Insert Template. Cała zawartość tej przykładowej strony wgrywa się właśnie do Twojego WordPressa, na Twój hosting, czyli wszystkie te zdjęcia, czcionki, teksty są importowane. I ten proces może zająć kilka minut, więc bądź cierpliwy, nie wyłączaj w tym momencie tej strony, ponieważ ten proces może zakończyć się niepowodzeniem i będziesz musiał go powtórzyć. Jeśli wszystko przebiega poprawidłowo, no to nasza strona zmieniła wygląd. Mamy tutaj wszystkie elementy z szablonu, piękne zdjęcia, opisy i właśnie teksty. Jest to wszystko dostosowane też również do urządzeń mobilnych, przynajmniej powinno być, więc warto sobie to sprawdzić. No i masz pierwszą stronę praktycznie gotową. I jeśli coś pójdzie nie tak, to być może ma to związek z Twoim hostingiem. Jeśli korzystasz z hostingu LH, wszystko powinno działać. Teraz krótko omówię ten edytor wizualny Elementor, żebyś wiedział, jak zmienić podstawowe treści. Rozszerzony poradnik krok po kroku mam właśnie na moim kanale, więc jeśli będziesz chciał iść dalej, jeszcze bardziej rozbudować tę stronę, no to zapraszam Cię do tego filmu. Tutaj skupimy się na podstawach. Po lewej stronie znajduje się panel z różnymi elementami, które można przeciągać na Twoją stronę, a po prawej mamy podgląd strony na żywo
po najechaniu na dany element on się podświetla. To znaczy, że możemy go edytować, możemy go zmieniać w bardzo prosty sposób. Zacznijmy od tekstu. Gdy kliknę sobie w ten tekst, zamiast Adam Walker mogę wpisać sobie Krzysztof Gonet. I teraz ten tekst zostanie właśnie zmieniony. Tak samo mógłbym zmienić tekst pod spodem, ale jest tu dodany odstęp, więc jest tu świetne narzędzie, które pomaga nam klikać w różne elementy i nawigować się po tej stronie. Nazywa się nawigator. Gdy zjedziesz sobie tutaj na dół ekranu, klikniesz sobie na nawigator, to jeśli jakiegoś elementu nie możesz kliknąć, no to ten nawigator nam pomoże. Mamy tutaj całą sekcję, czyli cały ten obszar. Mamy kolumnę, czyli to jest nasza kolumna i mamy heading 2, czyli nagłówek. No i mogę tutaj wpisać nowy tekst. I wpisałem sobie tutaj tekst, profesjonalne sesje ślubne. Wyłączam ten nawigator. No i ten tekst wygląda trochę dziwnie, bo ten Krzysztof Gonet jest w 2 liniach i tekst wszedł na twarz tej pani. No i możemy to zmienić. I żeby poszerzyć szerokość tej kolumny, klikamy sobie tutaj na całą sekcję i klikamy na szerokość tej sekcji. I dzięki temu szerokość tej sekcji jest powiększona, a tekst jest w jednej linii. Na pewno będziesz chciał tutaj wstawić swoje zdjęcie i żeby to zrobić wystarczy, że klikniesz sobie lewym przyciskiem myszy na ten obszar, klikniesz w style i tutaj mamy obrazek, kliknij sobie w niego i możesz wgrać nowe zdjęcie z Twojego komputera. Klikam przycisk wybierz pliki i wybieram zdjęcie z mojego komputera. To może być jedno zdjęcie, to może być kilka zdjęć. I klikam otwórz. I wtedy to zdjęcie zostanie dodane. Teraz ładuję się na mój hosting i klikam Insert Media. I wtedy zdjęcie zostanie podmienione, będzie wyglądać już inaczej. I jest tutaj jeszcze inna opcja. Zamiast tego zdjęcia możesz tutaj zrobić tło stałe, czyli może to być na przykład jakieś czerwone tło, może to być jakiś gradient. Tutaj właśnie jest opcja do gradientu. Może to być tło filmowe. Wystarczy, że wkleisz sobie tutaj link do YouTube'a czy Vimeo i wtedy film będzie wyświetlany właśnie w tym miejscu. Minusem tego rozwiązania jest to, że spowalnia stronę, więc o tym warto pamiętać. Ostatni element to slideshow i dzięki temu możemy zrobić tutaj pokaz slajdów. Jeśli dodalibyśmy sobie na przykład 3 takie zdjęcia, klikając na nie po prostu i kliknęli stwórz nową galerię, teraz wstaw do galerii, to tutaj pokaże nam się pokaz slajdów i możemy ustawić, żeby co 5 sekund ten slajd się zmieniał. Dodatkowo możemy jeszcze ożywić cały ten obraz, dodając właśnie taki efekt. Przy tym ustawieniu kliknij sobie na on i wtedy te zdjęcia będą się przybliżać i właśnie w ten sposób można sobie to ustawić. Możesz też właśnie zmienić rodzaj tego slajdu, czy to ma być slajd od prawej, czy od lewej, czy po prostu przyciemnienie, więc tym można się pobawić. Myślę, że takie ustawienie jest w porządku. Kolejna zakładka, Background Overlay, służy do tego, żeby dodać tutaj nakładkę na te zdjęcia. Ja wybieram sobie tutaj klasyczną nakładkę i to może być kolor lub właśnie zdjęcie. Ja wybiorę sobie kolor, klikam sobie na ten kwadracik, wybieram kolor czarny. Tutaj tym suwakiem możemy wybrać kolor tej nakładki, a tutaj jest suwak, który ustala przezroczystość tego koloru, czyli jeśli ustawisz tutaj na 0, no to wtedy ten kolor nie zostanie dodany, bo będzie przezroczysty, a jeśli tutaj, no to ten kolor jest maksymalnie czarny, ale poniżej mamy jeszcze jedno ustawienie, które decyduje o tym, jak mocna ta nakładka jest. Jeśli damy 100%, to nic nie będzie widać, jeśli mniej, no to ten obraz będzie przyciemniany. Jeśli dam sobie białe tło, no to wtedy ten tekst będzie dużo lepiej widoczny. To już zależy od Twojej wizji, jak chcesz to pokazać. Przejdźmy do sekcji niżej. Mamy tutaj kilka elementów i po najechaniu możemy je zmieniać. Mamy tutaj na przykład jakieś zdjęcie, klikam sobie na nie i mogę dodać inne i wtedy będzie właśnie to w takiej formie. To zdjęcie stało się tak malutkie, ponieważ w ustawieniach mamy 100 pikseli szerokości. I jeśli popełniłeś błąd, chciałbyś coś przywrócić, bo coś wygląda źle, no to możesz kliknąć sobie tutaj na historię i kliknąć ostatni edytowany element i to wróci do poprzedniego stanu. Tylko pamiętaj o tym, że ta historia działa tylko do momentu, aż nie zamkniesz tej karty, tej strony, bo jeśli zamkniesz, to ona się wykasuje i możesz stracić te właśnie zmiany na Twojej stronie.
i o tym, jak je zapisać, zaraz Ci powiem. Poniżej mamy tekst i tutaj działa to bardzo prosto, wystarczy, że wpiszesz sobie jakiś tekst. Tutaj mamy taki znacznik BR, on służy do tego, żeby dodać tekst w nowej linii. Ty nie musisz go używać, ale żebyś wiedział, o co chodzi. No i tutaj mamy jakieś nagrody i mamy wezwanie do działania, czyli możemy tutaj wpisać umów się na wizytę czy na rozmowę i tutaj wpiszemy sobie kontakt. I w tym miejscu link, możesz podać link do jakiejś strony czy do e-maila, to zależy od Ciebie, jak sobie tutaj to przygotujesz. Na razie zostawię to bez zmian, bo nie mamy jeszcze strony kontaktu, stworzymy ją nieco później. Tutaj mamy znowu teksty, mamy zdjęcie i tutaj mamy zdjęcie, ale klikam w nie i nic się nie stało. Dlatego, że to zdjęcie nie jest dodane jako zdjęcie, tylko jako tło kolumny, czyli muszę kliknąć sobie na ten szary element, kliknąć na style i tutaj mamy nasz obrazek. Wystarczy, że go podmienimy i będzie inny. Czyli możemy go właśnie zrobić w takim stylu. Poniżej mamy różne bloki i to jest właśnie taka mozaika. Każde zdjęcie jest osobnym zdjęciem, więc możesz sobie je zmienić. Tylko pamiętaj o tym, że ten układ jest idealnie dobrany pod ten rozmiar zdjęć. Więc jeśli dodam tutaj inne zdjęcie w innym formacie, na przykład to, no to wtedy to się troszkę zmieni, o tym należy pamiętać, ale jest to na tyle elastyczne, że możesz tutaj dodać kilka zdjęć w różnych formatach. No i te zdjęcia mają taką nakładkę, która zmienia ich wygląd po najechaniu i żeby zrezygnować z tej nakładki, możesz sobie wejść na styl i tutaj mamy hover i CSS filters. Tutaj są właśnie filtry, które decydują o tym, co się stanie z tym zdjęciem, jak ktoś najedzie na nie myszką. Jeśli klikniesz na tą strzałeczkę, to wtedy ten filtr będzie wyłączony i nie będzie żadnego efektu po najechaniu. Takie zdjęcie po kliknięciu może zachować się na 3 sposoby. I teraz, gdy kliknę na ten link, to nic się nie stanie. Ale gdy klikniesz sobie na ten link, wejdziesz na treść i wejdziesz na odnośnik, no to możesz kliknąć plik multimedialny i wtedy po kliknięciu pokaże się właśnie to zdjęcie. Możesz też wybrać, klikam sobie tutaj, klikam edytuj jeszcze raz, możesz też wybrać, żeby pokazał się własny adres URL, czyli gdy wpiszesz sobie tutaj jakiś link, no to po kliknięciu klient zostanie przekierowany do strony kontaktu, do strony z galerią czy z ofertą, więc tutaj zależy to od Ciebie, gdzie chcesz go poprowadzić. Te wszystkie elementy działają tak samo. Gdybyś chciał dodać tutaj więcej tych zdjęć lub usunąć jakieś, no to możesz to zrobić na 2 sposoby. Albo możesz właśnie kliknąć tutaj i kliknąć powiel i wtedy to zostanie dodane poniżej. Wystarczy, że zmienisz wtedy zdjęcie i zmienisz te opisy. Albo możesz kliknąć tutaj, kliknąć na obraz i przeciągnąć go trzymając lewy przycisk myszy i na przykład dodać go w tym miejscu. I też możesz sobie dodać obrazek, czy też jakąś galerię do tego schematu. Klikam sobie usuń i właśnie w ten sposób nauczyliśmy się też przy okazji, jak usuwać elementy, czyli najeżdżasz sobie na dany element i masz po prostu krzyżyk, więc jak coś Ci nie odpowiada, no to usuwasz ten element. Poniżej mamy znowu sekcję, mamy obraz, który jest właśnie tłem kolumny i mamy teksty. I te wszystkie elementy mają swoje style, więc dopóki nie chcesz wprowadzać jakichś dużych zmian, no to jest bardzo proste, że po prostu klikasz na dany element, podmieniasz go i wszystko działa. Poniżej mamy opinię klientów, klikamy na dany element, no i po prostu go podstawiamy. Jest to bardzo proste, na podobnej zasadzie jak inne rzeczy. Poniżej mamy malutką ikonkę Instagrama. Możemy tutaj dodać link do swojego Instagrama czy też Facebooka, ponieważ te ikony można sobie zmieniać. Gdybyśmy chcieli dodać tutaj kilka nowych ikon, wystarczy, że kliknę dodaj element, kliknę sobie tutaj, wpiszę sobie Facebook, wybieram ikonkę Facebooka, klikam wstaw i mamy nową ikonę Facebooka i możemy tutaj dodać odnośnik, czy też zmienić kolor tych przycisków, bo właśnie zaraz do tego dojdziemy. Każdy z tych elementów może być osobno ostylowany. Mamy tekst i tutaj mamy karuzelę obrazków, czyli gdy kliknę sobie w tą karuzelę, mogę wybrać, jakie zdjęcia mają się tutaj pojawić. Klikam dodaj do galerii
i mogę na przykład dodać te panie jeszcze do galerii, do naszej karuzeli i wtedy będzie tutaj więcej zdjęć, ale niestety te zdjęcia, które tutaj dodałem, one są w innych proporcjach, więc jeśli tworzysz taką karuzelę obrazków, no to postaraj się, żeby te zdjęcia były w tych samych proporcjach, wtedy będzie wyglądało dobrze. I po kliknięciu teraz się nic nie dzieje. Gdybyś chciał, żeby otworzyła się galeria, no to wejdź sobie na odnośnik i kliknij plik multimedialny. I teraz po kliknięciu otworzy się nasze zdjęcie i będzie można sobie przewijać tą galerię. Warto tylko pozmieniać nazwy plików lub dodać tytuły, żeby właśnie wyglądało to profesjonalnie. Jeśli chcesz tu zmienić więcej elementów, to możesz wejść w ustawienie dodatkowe i tutaj mamy właśnie możliwość ustawienia szybkości przewijania, co się ma stać po najechaniu, czy ma się zatrzymać to przewijanie, czy też nie. I tu są dodatkowe opcje. Gdy już podmieniasz tą stronę, no to ona będzie tak naprawdę już gotowa do publikacji, ale teraz gdybyś chciał edytować bardziej Twoją stronę, coś tutaj Ci nie pasuje, no to wtedy trzeba posłużyć się zakładką styl. Jeśli na przykład chciałbyś, żeby ten przycisk zmienił kolor na kolor zielony, no to musisz kliknąć na przycisk, wejść w zakładkę styl i tutaj mamy właśnie różne ustawienia stylowania. Mamy typografię, czyli możemy zmienić rozmiar i rodzaj czcionki, możemy dać tutaj wielki właśnie tekst 18 pikseli, możemy zmienić jego grubość na 500, na 800, w zależności od Twoich potrzeb. No i tym możesz się tutaj pobawić. Jeśli chciałbyś dodać mniejsze litery, no to w przekształceniu wybierz sobie przekształcenie domyślne i wtedy ten tekst, który tu jest wpisany, będzie się pokazywał domyślnie. Jeśli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz przekształcenie wielkie litery, no to tekst będzie pisany wielkimi literami. Tutaj zmieniamy kolor właśnie naszego przycisku. Mamy kolor tekstu czarny, kolor jest złoty. Wystarczy, że klikniesz sobie w niego, tym suwakiem wybierzesz kolor z palety i możesz sobie dobrać wybrany kolor. Najlepiej, jeśli wkleisz po prostu nazwę tego koloru w tym miejscu, właśnie w takiej postaci, żeby wszystkie przyciski były tego samego koloru. Możesz też wybrać kolor z ustawień globalnych, ale to jest już troszkę... Możesz też zapisać sobie taki kolor, klikając tutaj, klikając utwórz nowy globalny kolor i wpisuję sobie tutaj zielony. Klikam utwórz i teraz gdybym chciał na przykład zrobić, żeby ten przycisk u góry też był zielony, klikam sobie w niego, klikam styl, kolor, teraz klikam na ikonkę globusa i wybieram zielony. I teraz te dwa przyciski mają ten sam kolor, który właśnie wybraliśmy. Ja sobie zrobię wstecz, bo nie chcę tych elementów zmieniać, więc wracam do tych domyślnych kolorów. Po wprowadzeniu zmian, gdy jesteś zadowolony z wyglądu Twojej strony, kliknij przycisk aktualizuj lub zapisz jako szkic. Gdy klikniesz przycisk aktualizuj, to Twoja strona zostanie opublikowana i będzie widoczna dla każdego, kto wejdzie na Twoją stronę. Gdy klikniesz tutaj i klikniesz zapisz szkic, no to wtedy Twoja strona będzie szkicem, który będzie dostępny tylko dla Ciebie po zalogowaniu. Ja sobie to opublikuję i teraz, żeby podejrzeć moją stronę, kliknę sobie na zobacz zmiany. I tak wygląda moja strona, ale to nie jest nadal strona główna, bo po wejściu tutaj nic się nie zmieniło i po stworzeniu kilku stron dodamy sobie je do menu i sprawimy, żeby ta strona wyświetlała się na stronie głównej, ale dopóki wszystko nie jest gotowe, to nie ma sensu tego robić. Zróbmy to na sam koniec. Teraz dodajmy sobie stronę z ofertą, bo to również jest bardzo ważna strona, żebyś miał ofertę, gdzie klienci zobaczą, jakie sesje fotograficzne, jakie usługi świadczysz. Piszę sobie tutaj oferta i klikam opublikuj. Mamy od razu tutaj pokazany link do Twojej strony, stronawdzień.pl oferta, czyli tutaj będzie nazwa Twojej domeny, a tutaj będzie właśnie tytuł tej strony. Klikam opublikuj i edytuj w Elementorze. Teraz znowu klikam na listek i teraz możesz znowu kliknąć sobie na Wedding Photography i wybrać jakiś szablon, który Cię interesuje, albo wejść jeszcze raz na Free Kits i tutaj wpisać sobie Photography i mamy Photography Studio.
kliknę sobie Preview i tutaj pokażą mi się nowe szablony. Jeśli jesteś fotografem studyjnym lub właśnie chciałbyś stronę w takim stylu stworzyć, no to możesz skorzystać z tych szablonów, które są tutaj dostępne. Jest ich tutaj sporo, one zmienia się właśnie w ten sam sposób. Wystarczy kliknąć, podmienić dany element i cała strona się zmieni. Jest tutaj sporo stron, z których można skorzystać, więc jeśli interesuje Cię taki wygląd, no to po prostu zaimportuj sobie ten drugi szablon. I jeśli tworzysz stronę, no to warto, żeby ona była w jednej stylistyce. Gdybym teraz dodał taką stronę, która jest czarna, mógłby to być za duży kontrast, więc pamiętaj o tym, żeby czcionki były dobrane, żeby kolorystyka była taka sama i spójna na całej stronie. Wyłączam ten podgląd i wracam do edytora Elementor. Teraz kliknij sobie na Wedding Photography, View Kit, to jest ten szablon, który właśnie mamy zainstalowany. I mamy tutaj o mnie, portfolio, portfolio, portfolio. I jako stronę z ofertą wybiorę sobie pricing, czyli mam tutaj jakiś właśnie cennik, kilka zdjęć. Klikam Insert Template i czekam, aż cała strona zostanie zaimportowana. Cała strona została wczytana prawidłowo, wszystko wyświetla się dobrze. I jeśli chcesz właśnie zmienić te elementy, no to działa to w ten sam sposób jak wcześniej. Klikasz, zmieniasz i ten szablon zostanie w takiej właśnie formie. Tutaj mamy nowy element, nazywa się lista ikon i po kliknięciu w niego i wejściu na treść mamy właśnie możliwość zmiany ikonki, zmiany tego tekstu. Pojawi się właśnie w tym miejscu i możemy ostylować go, żeby na przykład ikona była większa, żeby ten tekst się wyróżniał i żeby tekst też był większy. Damy sobie tutaj 16 pikseli, tak żeby to było czytelne. I żeby oszczędzić czas, jest tu bardzo fajna funkcja kopiowania styli. Jeśli masz dwa takie same elementy, czyli tutaj mamy listę i tutaj mamy listę, możesz kliknąć na ten element, kliknąć prawym przyciskiem myszy, kopiuj, następnie najedź myszką na drugi element, kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i kliknij wklej style. I wtedy te style zostaną właśnie podmienione i będziesz miał podobnie wyglądające sekcje. W ten sposób można robić również ze zdjęciami, z tekstami. Zjedźmy niżej, mamy tutaj kilka elementów. Tutaj jest jeszcze nowy element, menu rozwijalne. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ale trzeba z tym uważać, bo niektórzy nie zauważą tego, że można to rozwinąć i po prostu pominą tą sekcję. Ale jeśli chciałbyś wykorzystać taki element, to jest bardzo fajne, na przykład w sekcji pytań i odpowiedzi, no to możesz sobie właśnie kliknąć w ten blok i tutaj wybrać sobie tytuł tego nagłówka i wpisać dany tekst. Tutaj mamy kilka zdjęć, opinie klientów i te elementy, które widziałeś wcześniej, więc kliknę sobie zaktualizuj i ta strona zostanie opublikowana i automatycznie dodana do naszego menu. To sobie zaraz zmienimy. Klikam wróć do kokpitu i stworzymy sobie kolejną podstronę. Portfolio. Klikam edytuj w Elementorze. Od razu zostanie ta strona opublikowana i mogę ją edytować. Klikam na listek. Klikam na Wedding Photography, View Installed Kit i tutaj mamy kilka stron portfolio. Ja chcę wybrać portfolio numer 2, klikam sobie Insert i strona portfolio została zaimportowana. Tutaj mamy naszą karuzelę obrazków, ten element już znasz. Wystarczy, że sobie klikniesz, podmienisz zdjęcia. Tutaj mamy zwyczajne teksty, przycisk, tutaj możemy dodać link. Mamy poniżej nowy element, jest to odtwarzacz filmów. Gdy klient kliknie w tą ikonkę, to zacznie mu się odtwarzać film, co jest świetną formą promocji. Zachęcam Cię do tego, żebyś miał na stronie filmy. I żeby to edytować, najdź sobie na tą sekcję, kliknij sobie na ten pisaczek, edytuj film i po lewej stronie pokażą Ci się opcje dotyczące edycji tego bloku. Czyli mamy źródło naszego filmu, może to być YouTube, może to być Vimeo. Tutaj wystarczy, że wkleisz link, który jest publiczny lub nie i w ten sposób ten film się wyświetli. Możesz też tutaj dodać kilka opcji i co polecam zrobić, włączyć leniwe ładowanie. Dzięki temu Twoja strona zacznie działać szybciej, ponieważ ten film będzie ładowany dopiero wtedy, gdy ktoś kliknie w ten przycisk play. I możesz sobie kliknąć niżej i w tym miejscu nakładka obrazu wyznacza się zdjęcie, które będzie okładką tego obrazu. Kliknij sobie tutaj
i możesz wybrać jakieś zdjęcie. Ważne, żeby było właśnie w formacie takim jak film i zdjęcie się zmieni, będzie ta okładka wyglądała bardzo dobrze. Poniżej mamy kolejne elementy, które można kliknąć, pozmieniać. Tutaj wszystko jest takie, jakie było wcześniej, czyli klikam i mogę sobie zmienić zdjęcie na jakieś inne. Mogę zmienić ten tekst lub go usunąć, jeśli mi nie odpowiada. Mamy tutaj jeszcze sekcję z różnymi elementami, czyli na przykład moje ulubione style fotograficzne. Tutaj możemy dać na przykład rodzaje usług, jakie realizujesz, czyli sesje w plenerze, sesje ślubne, sesje weselne i tutaj opisać te elementy. Najlepiej do tego dołączyć jeszcze link z realizacjami. I jeśli chciałbyś dodać do tych sekcji przycisk, to albo możesz skopiować ten, który jest na dole, klikam sobie kopiuj, najeżdżam tutaj, klikam wklej i pojawi mi się przycisk. Wystarczy, że kliknę sobie zobacz więcej, wpisuję sobie tutaj tytuł tego przycisku, teraz znowu kopiuję przycisk, wklejam go tutaj i mam 3 przyciski, które mogę sobie edytować i podlinkować do jakichś właśnie innych stron. I w ten sposób masz już stworzoną sekcję na przykład z 3 twoimi głównymi usługami, które chcesz świadczyć. I taka sekcja jest dość ważna, więc możesz chcieć ją przesunąć wyżej. I te bloki można przesuwać jak klocki Lego. Klikamy sobie tylko na ten element u góry, na całą sekcję. Kliknij sobie i przytrzymaj lewy przycisk myszy i trzymając mogę sobie wjechać na przykład do góry. Załóżmy, że upuszczę to na samej górze i wtedy będzie to w takim miejscu i od razu klient będzie wiedział, aha, czyli mogę skorzystać z takich usług. Tu troszkę to nie pasuje przez to, że mamy takie brzydkie menu, ale możesz to w ten sposób zrobić. Ja sobie przywrócę wcześniejszy wygląd, bo bardziej mi odpowiadał. No i poniżej mam znowu wezwanie do działania, czyli jakaś promocja właśnie jesienna teraz, czy zimowa i możesz sobie tutaj właśnie wpisać jakiś tekst. Jeśli jesteś zadowolony z wyglądu tej strony, kliknij opublikuj, a za chwilkę pokażę Ci, jak możesz rozbudować każdą ze stron, na przykład o dodatkową galerię. Wracam do mojego kokpitu i stwórzmy sobie jeszcze stronę kontaktu, bo ona jest bardzo ważna. Klikam dodaj nową stronę, klikam kontakt i tutaj znowu od razu kliknę edytuj w Elementorze, żeby przyspieszyć. Ta strona zostanie opublikowana i od razu edytowana w Elementorze. Kliknij na listek, zobacz zainstalowane szablony i tutaj mamy o mnie, to możesz sobie również też dodać i na samym dole mamy kontakt. Klikam sobie import i wgrał mi się taki wygląd, mamy tutaj zdjęcie, możemy je zmienić, mamy kontakt i mamy ikonki, które nie działają prawidłowo, klikam sobie w nie i zostały od razu przywrócone. Mogę sobie wyrzucić jakąś ikonkę lub dodać nową. Pamiętaj, że jeśli dodajesz takie ikonki, no to dodaj tutaj również link do swoich mediów społecznościowych, do YouTube'a, Instagrama, Facebooka, żeby klienci mogli zobaczyć, jak wyglądasz, co robisz, żeby zbudować dodatkowo wiarygodność Twojej marki. I po prawej stronie mamy adres, mamy telefon i mamy e-mail. Gdybyś chciał podlinkować te elementy, czyli żeby klient po kliknięciu w maila lub w telefon mógł od razu się połączyć z numerem telefonu lub z mailem, no to wybierz sobie jakiś mail i kliknij sobie tutaj na wstaw odnośnik i tutaj automatycznie dodało mi się mail to i tutaj jest e-mail, na który pójdzie wiadomość. Mail to służy do tego, żeby wysyłać maile. Jeśli ktoś ma dobrze skonfigurowany e-mail, no to po kliknięciu od razu przekieruje go na przykład do Outlooka. Klikam zastosuj. No i ten tekst warto by jeszcze powiększyć, bo jest to bardzo mało widoczne, więc mail powinien być duży, 30 pikseli. To samo mogę zrobić z kontaktem. Klikam sobie na kontakt, zaznaczam sobie ten element i klikam wstaw odnośnik i tutaj mogę sobie wkleić numer telefonu i w tym przypadku nam się nic nie dodało, muszę wpisać jeszcze tel i dwukropek i wtedy ten link będzie prowadzić od razu do mojego numeru telefonu, czyli jak ktoś będzie przeglądał stronę na smartfonie, no to po kliknięciu włączy mu się mój numer telefonu. I tutaj również zwiększ ten rozmiar czcionki, żeby był duży. 30 pikseli nam wystarczy, tu mamy też 30. No i adres również możemy dać na 30, żeby ten design był spójny. Częstym problemem w takich przypadkach jest to, że po dodaniu linku
tekst zmieni swój kolor na niebieski. No a to nam nie pasuje, nie chcemy tego, więc klikam sobie w tą sekcję, klikam na styl i co tutaj widzę? Kolor jest czarny, ale pomimo tego, że zmieniamy jakiś kolor, no to nic się tutaj nie zmienia. Dzieje się tak dlatego, bo ustawienia są w innym miejscu. Ale jeśli chcesz je zmienić szybko, tylko w tym elemencie, możesz kliknąć sobie na treść, zaznaczyć dany tekst i gdy klikniesz sobie tutaj na więcej narzędzi, to będziesz miał tutaj opcję kolor tekstu. Możesz wybrać, żeby ten kolor był czarny i w ten sposób bardzo szybko zmienisz kolor tekstu i mamy kolor tekstu czarny. I wygląda to w ten sposób. Poniżej znajduje się mapa dojazdu. Najeżdżam sobie na nią, klikam na pisaczek i mamy tutaj lokalizację. Mogę wpisać sobie na przykład Katowice lub adres siedziby mojej firmy i od razu będzie dodana tutaj pineska z konkretnym adresem. Mogę też właśnie wybrać powiększenie tej mapy, jak bardzo ma być przybliżona lub oddalona i wysokość, czyli jak ma być wysoka. I jeśli chciałbyś jeszcze dodać do tej strony bezpłatny formularz kontaktowy, to poradnik na ten temat znajdziesz w karcie i w opisie tego filmu. Tam wytłumaczyłem krok po kroku, jak taki formularz skonfigurować. Klikam opublikuj. Wracam do kokpitu, do moich stron i teraz stwórzmy sobie jeszcze galerię, no bo strona dla fotografa bez galerii, no to naprawdę byłoby troszkę ubogo, więc klikam sobie galeria, wpisuję edytuj w Elementorze i teraz zacznę od skorzystania z szablonu, który mamy tutaj właśnie wgrany. Wybiorę portfolio 1, klikam import. No i mamy nasze portfolio, mamy naszą stronę, to sobie usunę, bo tego nie chcemy. Jest tutaj kilka zdjęć, które się właśnie w taki ciekawy sposób pokazują i jak możemy dodać tutaj jeszcze galerię. Po zjechaniu na sam dół strony zobaczymy plusik i po kliknięciu pokaże się struktura. I tutaj możesz ustalić strukturę całej sekcji, czyli może mieć na przykład 2 kolumny, 3 kolumny. Ja wybiorę, żeby to była jedna kolumna, czyli mamy sekcję z jedną kolumną. Teraz klikam sobie na te 9 kropeczek, które się tutaj znajdują, czy kwadracików i możemy sobie wpisać tutaj galeria podstawowa. Biorę taką galerię i przeciągam ją tutaj. Nasza galeria została dodana, teraz musisz dodać tutaj jakieś zdjęcia, czyli klikam sobie tutaj, dodaję kilka zdjęć, wybieram je z moich właśnie z biblioteki mediów lub mogę kliknąć dodaj plik i wtedy wybrać zdjęcia z komputera i klikam stwórz nową galerię. Następnie wstaw galerię. Każde zdjęcie może być dodatkowo podpisane i warto o tym pamiętać, żeby dawać tekst alternatywny i właśnie jakiś opis. Dzięki temu Twoja strona będzie lepiej się pozycjonowała i te zdjęcia będą przyjaźniejsze dla użytkowników. Dodatkowo pamiętaj o tym, żeby Twoje zdjęcia nie były zbyt duże, bo gdy dodasz wiele takich ogromnych zdjęć po kilka megabajtów, no to Twoja strona będzie działać bardzo powoli, więc postaraj się je skompresować lub przesłać w nieco mniejszej rozdzielczości. Wybrałem kilka zdjęć, teraz klikam wstaw galerię. No i galeria została utworzona. No nie wygląda to tak dobrze. Możemy tutaj jeszcze kilka rzeczy zmienić. Na początek możemy zmienić wielkość tego obrazka, na przykład na 300 pikseli. I teraz obrazki mają 300 na 300 pikseli, ale od razu widać, że każdy z nich jest inny. I jeśli chcesz skorzystać z tej galerii, no to obrazy muszą być w tych samych proporcjach, wtedy tylko i wtedy będzie wyglądało to dobrze, albo muszą być po prostu poprzecinane, co nie jest taką dobrą opcją. Możesz tutaj zmienić ilość kolumn, wtedy te zdjęcia nie będą wyglądały aż tak źle, ale niestety ta podstawowa galeria ma wiele ograniczeń i dla fotografa moim zdaniem jest mało użyteczna. No, oczywiście działa tak jak zwyczajna galeria, po kliknięciu klient będzie mógł zobaczyć sobie te zdjęcia, no ale na stronie nie wygląda to zbyt okazale. I jak możemy to zmienić? Zaproponuję Ci teraz inne rozwiązanie, ale musimy zaktualizować stronę i przejść znowu do kokpitu. Żeby dodać dużo lepszą galerię, która dostosowuje się do zdjęć, jest bardziej elastyczna, wejdź sobie na wtyczki, dodaj nową wtyczkę i wpisz sobie tutaj Happy. I pokaże Ci się wtyczka z uśmiechniętą buźką Happy Add-ons for Elementor. Kliknij zainstaluj i włącz. Ta wtyczka daje dużo więcej możliwości niż galeria, ale jeśli nie będziesz z nich korzystać, no to polecam Ci zrobić jedną rzecz. Kliknij sobie na widgets i tutaj kliknij Disable All.
I teraz te wszystkie dodatki zostaną wyłączone i dzięki temu nie będą się ładować za każdym razem na Twojej stronie. I musisz wybrać tu tylko dwa elementy. Wybierz sobie Justify Grid i wpisz sobie jeszcze tutaj Image Grid. Dodatkowo wybiorę sobie tutaj slider, żebym mógł dodać tutaj slider do stron. Następnie zapisuję zmianę na samym dole i teraz przechodzę na Features i tutaj również klikam Disable All i klikam Zapisz zmiany. I teraz wróćmy do naszej strony. Wchodzę sobie z powrotem do stron i mamy tutaj naszą galerię. Klikam Edytuj w Elementorze. Zjeżdżam na sam dół i klikam plusik. Tutaj jest nasza podstawowa galeria. Klikam plus, dodaję jeszcze jedną sekcję. Klikam jeszcze raz tutaj plus tym razem i wpisuję sobie grid. I tutaj mamy dwie opcje. Pokażę Ci je po kolei. Na początek mamy Image Grid. Przeciągam sobie tą sekcję. Mam moją galerię. Klikam sobie tutaj. Dodaję kilka zdjęć. Dodałem kilka nowych zdjęć i klikam Stwórz galerię. No i taka galeria od razu się dodaje. Mamy nawet fajną animację po przybliżeniu. Gdy kliknę sobie w jakieś zdjęcie, no to ono mi się pokaże. Nie ma tutaj żadnych tytułów. Jest tylko numer tego zdjęcia. Wygląda to bardzo fajnie. Jest proste w obsłudze. Możesz wybrać tutaj wielkość tego zdjęcia, czyli ono będzie w takich samych proporcjach, ale jego jakość będzie zdecydowanie lepsza lub gorsza w zależności od tego, co sobie wybierzesz. I to ustawienie jest po to, żeby Twoja strona działała płynnie, bo jeśli zostawisz je w najlepszej jakości, no to każdy klient będzie musiał wczytywać te zdjęcia, no a zdjęcia mają duże objętości. Dodatkowa ciekawa opcja, która tutaj jest, to filtrowanie elementów. Możesz stworzyć kilka galerii, na przykład ta może nazywać się Sesje ślubne. Następnie kliknij sobie dodaj element i tutaj dodamy sobie jeszcze inne zdjęcia, na przykład takie. Klikam stwórz nową galerię, wstaw galerię i tutaj wpiszemy sesje plenerowe i jeszcze jedna galeria. Wstaw do galerii i tutaj możemy wpisać na przykład sesja zdjęciowa. Tu możesz wpisać dowolne nazwy i gdy zaznaczysz tego checkboxa, no to ta sekcja będzie domyślnie zaznaczona. Teraz, gdy dodałeś kilka galerii, możesz zejść sobie niżej, tutaj na zaawansowane i możesz wybrać Show Filter Menu. Jeśli tu klikniesz, no to mamy nowe ustawienie i teraz te opcje są filtrowane i ta galeria w bardzo fajny sposób się będzie zmieniała, gdy zmienisz kategorię tych zdjęć. I tutaj możemy sobie zmienić tą angielską nazwę na przykład na wszystkie. I tutaj pokażą nam się wszystkie zdjęcia, które mamy w galeriach. Możemy zmienić ilość kolumn, czyli na przykład na 3 kolumny ustawiamy. Możemy zmienić tutaj układ tych elementów, na przykład na równy. Wtedy te zdjęcia będą przycięte. Możemy wybrać tutaj Fit to Rows i wtedy będzie wyglądało to w ten sposób. To jest dobre, jeśli macie właśnie zdjęcia w tych samych proporcjach. No i mamy jeszcze masonry, czyli właśnie taki układ cegiełkowy, czyli tak jak w murze będą te zdjęcia poukładane w takiej strukturze i na końcu będzie to w takiej formie. I po kliknięciu klient zobaczy taką galerię, może się tutaj przenieść między tymi zdjęciami. Tutaj nie będzie żadnych nazw, będą tylko numery. I gdybyś nie chciał pokazywać tej galerii, czyli chcesz, żeby to się pokazało na stronie, ale bez możliwości kliknięcia, no to odznacz sobie ten element i wtedy, gdy ktoś kliknie, no to nic się nie wydarzy, będzie mógł sobie tylko to delikatnie przybliżyć. I co tutaj można jeszcze zrobić? No bo te przyciski odstają zupełnie od tych przycisków, więc warto by sobie wybrać taki sam kolor. I pierwsze pobiorę sobie kolor, który się tutaj znajduje, czyli kopiuję sobie ten kod koloru, kopiuję teraz to w zakładce styl. Następnie po skopiowaniu koloru klikam sobie edytuj galerię, klikam styl, filter menu i tutaj mogę wybrać text color i background color. I wybiorę sobie na przykład background color taki. Tekst zostawiam na biały. Obramowanie przycisku jest mało intuicyjne, bo trzeba sobie wybrać typ obramowania i tutaj wybieramy sobie jednolite
i w szerokości obramowania wpisz sobie 0 i wtedy tego obramowania nie będzie. Ten tekst jest mało widoczny, więc możesz sobie jeszcze wybrać tutaj ten pisaczek, pogrubić ten tekst, powiększyć, tak żeby to było bardzo czytelne, żeby ludzie wiedzieli, że można tutaj kliknąć. Dodatkowo te przyciski mają 3 stany. Stan normalny, czyli taki jak teraz, stan hover, czyli po najechaniu na komputerach możemy zmienić na przykład, żeby kolor się zmienił na czerwony po najechaniu. To jest taki efekt, który pokazuje klientowi, że można tutaj coś zrobić. I stan aktywny, czyli aktywnej zakładki, to też warto zmienić, żeby klient wiedział, że na przykład teraz znajduje się w zakładce sesje plenerowe, a teraz sesje ślubne, więc tutaj też możesz sobie te kolory dobrać. Oczywiście możesz sobie je dopasować pod Twój styl, czyli mógłbym tutaj wkleić mój kolor i dodać sobie nieco ciemniejszy odcień albo taki czarny i wtedy będzie to już lepiej wyglądało. I tak wygląda ta pierwsza galeria, którą możemy sobie dodać. Teraz kliknij na plusik, znowu dodamy plusik i teraz wpisuję tutaj grid i wyskoczy mi Justified Grid. To jest kolejna forma galerii. Gdy wejdę sobie tutaj, działa to w ten sam sposób, czyli wybieram ileś zdjęć, dodaję do galerii i tym razem będą wyrównane właśnie w taki sposób, więc na dole wszystko będzie równe. Mamy tutaj takie ustawienie i tutaj też można dodać sobie filtrowania. Robi się to w ten sam sposób, czyli musimy dodać kolejną galerię i właśnie włączyć na dole możliwość filtrowania i zmienić sobie te style. Jeśli ja zrobię to w ten sposób, że skopiuję sobie style tutaj i wkleję style do tych przycisków, one są automatycznie przekopiowywane i tutaj możemy sobie zmieniać właśnie wysokość tych elementów, możemy zmienić marginesy, czyli odstępy między tymi zdjęciami. Możemy wybrać, żeby ten ostatni rząd, który tutaj nie pasuje, był albo ukryty, albo nie wyśrodkowany, albo rozszerzony i wtedy pokażą nam się wszystkie zdjęcia. Możemy również ukryć ten element na tablecie lub na urządzeniach mobilnych, bo jeśli robisz takie niestandardowe galerie, które nie są w tym szablonie, no to musisz jeszcze dostosować je pod urządzenia mobilne. I jest to dość proste, wystarczy, że wejdziesz sobie na ikonkę tego monitorka i tutaj wybierzesz sobie smartfona, bo smartfon jest najważniejszy, najczęściej ludzie z niego korzystają, no i widzisz od razu, jak wyglądają Twoje galerie. No, galeria sama w sobie wygląda super, ale te właśnie napisy już nie są tak fajnie zrobione. Kliknę sobie tutaj i co możemy tutaj zrobić? Wchodzę na styl, na filter menu i tutaj mam kilka opcji. Przede wszystkim są tu marginesy, ale mamy też wyrównanie, więc mogę kliknąć sobie Center i od razu wygląda to lepiej, bo wtedy przyciski będą na środku, możemy je właśnie jeszcze dodatkowo ostylować i wtedy, jeśli tutaj jest ikonka urządzenia mobilnego, czyli smartfona, no to ustawienie zmieni się tylko na smartfonie, a na komputerze dalej zostanie wyśrodkowane do lewej. Ja bym chciał, żeby to było wszędzie na środku, więc w ten sposób możesz sobie zrobić. Tutaj działa to tak samo, klikam edytuj właśnie tą sekcję, wchodzę na styl, na filter menu i tutaj mogę wybrać wyśrodkowanie. Kolejna funkcja, którą możesz dodać przy pomocy tej wtyczki to slider. Klikam sobie na plusik, klikam na całą sekcję, znowu na plusik i tu wpiszę slider. Przeciągam sobie slider tutaj. Po przeciągnięciu tutaj tego elementu prosi mnie o aktualizację ikon w elementorze. Klikam anuluj, klikam zapisz i teraz jeszcze raz sobie to przyciągnę. Klikam teraz aktualizuj. Przeniesie mnie do takiego panelu ustawień. Tutaj klikam aktualizuj do font Awesome 5. Continue. I teraz na mojej stronie zostanie zmieniona, zaktualizowana biblioteka ikon. Po takiej zmianie mogą niektóre ikonki przestać działać, ale w tym przypadku wszystko jest w porządku, więc myślę, że nie musisz się tym przejmować. Gdyby coś przestało działać, to wystarczy, że na przykład w takim przypadku klikniesz sobie tu i odświeżysz tą ikonkę i ona wróci do normy. Klikam sobie plus i teraz wpisuję sobie jeszcze raz slider i teraz mogę go dodać bez żadnych problemów. Mamy nasz slider i zdjęcia się zmieniają i mamy tutaj kilka elementów, mogę je usunąć albo dodać. Dodam teraz pierwsze zdjęcie, klikam sobie tutaj, klikam na plusik i wybieram jakieś zdjęcie, które jest właśnie w takim formacie. Mamy takie zdjęcie, dodaję je do galerii.
dodam sobie kolejne zdjęcie, na przykład takie i dodam kolejne zdjęcie, a te pozostałe usunę. To zdjęcie jest przycięte, ponieważ wielkość obrazu jest tutaj pomniejszona. Mogę ją zwiększyć do takich rozmiarów i wtedy ten slider będzie już dużo szerszy. I trzeba pamiętać, żeby odpowiednio skompresować te zdjęcia, żeby nie były za duże. I co tutaj możemy jeszcze zrobić? Wchodzę sobie na ustawienia i tu mogę ustawić Auto Play Speed, czyli po 3 sekundach będzie się to zmieniało. Jak na moje oko ta animacja jest troszkę za szybka, możemy ją zwolnić do 600 milisekund, czyli około pół sekundy i ta animacja będzie bardziej spokojna, będzie przechodzić powoli. Możemy tutaj ustawić, żeby te slajdy zmieniały się w nieskończoność. Możemy tutaj włączyć Vertical Mode i wtedy te zdjęcia będą w ten sposób zmieniane. Możemy wybrać nawigację, czy to mają być strzałki, czy kropki lub strzałki i kropki i wtedy nie będzie wątpliwości, że można sobie tutaj coś kliknąć i myślę, że ta opcja jest najlepsza. Dodatkowo możemy zmienić ikonkę tych właśnie strzałek, klikając sobie tutaj i można zmienić na dowolną ikonkę. Ja zostawię to bez zmian. W zakładce styl znowu mamy różne ustawienia dotyczące każdego elementu. Na przykład klikając na Navigation Arrow możemy zmienić ich kolor na czarny, możemy zmienić na przykład kolor tła na czerwony i pobawić się tymi ustawieniami. Zawsze gdy szukasz jakichś styli, jakichś zmian kolorystycznych, to wejdź sobie na styl i tutaj powinny się znaleźć. Gdy Twoja strona z galerią jest gotowa, jesteś zadowolony, dodałeś sobie te elementy, które chcesz, no to kliknij Zaktualizuj zmiany. Twoja strona powinna już wyglądać coraz lepiej. Mamy wszystkie elementy, które chcieliśmy dodane. Teraz powstaje pytanie, jak zmienić stopkę i nagłówek strony. I jak wyrzucić przykładowe menu, bo tego nie chcemy. Tutaj nie chcemy tej strony, więc zacznijmy od tego, jak zmienić elementy, które wyświetlą się w menu. Na początek wejdź do swojego kokpitu, wejdź na wygląd, menu i tutaj stwórzmy sobie nowe menu, menu główne. Dodaję nazwę, ta nazwa jest tylko dla Ciebie i tutaj klikam sobie primary, czyli będzie to menu główne, klikam utwórz menu. I zaznaczam tutaj checkboxa przy tych stronach, które chcę dodać do mojego menu z wykluczeniem tej przykładowej strony. Klikam sobie tutaj i mogę je przemieścić. Na przykład możemy dać stronę główną, następnie ofertę, potem portfolio i galerię. No i kontakt zostawimy sobie na końcu. Jest to taki standardowy układ menu. Możemy też robić menu wielopoziomowe, czyli jeśli przeciągniesz sobie tutaj w prawo, no to te dwa elementy pokażą się dopiero, gdy ktoś najedzie w zakładkę oferta. Ja nie chcę tego robić, więc wracam do tego momentu i tutaj ważny element, klikam zapisz menu. Jest tutaj jeszcze opcja dodania własnych odnośników, czyli jeśli chciałbyś stworzyć jakiś odnośnik do strony, która nie jest tutaj stworzona, no to wystarczy, że wpiszesz adres, na przykład adres mojego bloga i mojej strony internetowej, netgo.net, oferta i tutaj wpisuję sobie na przykład oferta 1. I taka strona zostanie dodana do menu i po kliknięciu ktoś zostanie przekierowany na moją stronę z ofertą i właśnie tam się znajdzie. Ja usuwam ten odnośnik, klikam zapisz zmiany. I teraz zmieńmy logo naszej strony, bo jest to bardzo ważne, żeby ta strona wyglądała dobrze. I żeby zmienić logo, muszę sobie wejść w wygląd i dostosuj. W to samo miejsce trafisz, jeśli wejdziesz sobie na Twoją stronę i tutaj klikniesz dostosuj. Zostaniesz przekierowany dokładnie w to samo miejsce. Przed zmianą loga ustalmy jeszcze tutaj stronę główną, czyli wchodzę sobie ustawienia strony głównej i tutaj wpisuję statyczna strona, wybieram sobie stronę główną i teraz moja strona główna jest ustalona, będzie teraz wyświetlać się po wpisaniu adresu mojej strony. I wejdę sobie na portfolio, żeby nam się tutaj za bardzo nie zmieniało wszystko i teraz, gdy jestem w zakładce dostosuj, mamy tutaj takie pisaczki przy każdym z tych elementów. Gdy klikniesz ten pisak, no to pokaże Ci się edytor naszego nagłówka. I mamy tutaj właśnie logo i Primary Navigation, czyli nawigację podstawową. Tym plusikiem można dodawać kolejne elementy, czyli na przykład mogę kliknąć plus i tutaj możemy wpisać przycisk, wybrać
i wybierzemy sobie, żeby to był na przykład przycisk. Możemy tutaj wybrać zadzwoń teraz i w tym miejscu możesz wpisać adres tutaj strony internetowej lub numer telefonu i klient po kliknięciu zostanie przekierowany na tą stronę. Po wpisaniu linku zmienimy kolor tego przycisku, wejdź sobie na design i tutaj możesz wyznaczyć kolor tekstu na przykład na czarny, a kolor tła damy sobie złoty, czyli taki jak mamy tutaj. No i można właśnie tak to zmienić. Tutaj jest jeszcze inna czcionka i żeby zmienić czcionki w menu i w stopce, wejdź sobie tutaj, wejdź na General i tutaj mamy typografię. I tutaj kliknij w to miejsce i wpisz sobie tutaj Assistant. To jest czcionka, która została użyta w tym szablonie. Klikam sobie tutaj i od razu zostaje zmieniona, czyli kolor, ten przycisk jest taki sam. Typografia została zmieniona, warto by jeszcze napisać go dużymi literami i nieco pogrubić, więc wracam sobie do tego przycisku, wchodzę na design i tutaj mam font, mogę sobie wybrać rodzaj tych czcionek. Możemy zmienić jeszcze grubość tej czcionki, na przykład na 500, możemy zmienić rozmiar, wysokość linii i inne ustawienia w tej zakładce. Zobaczę, jak wygląda to z białym przyciskiem. Ja zostawię sobie tutaj kolor czarny i przejdźmy do nawigacji podstawowej. Klikam sobie na to koło zębate na dole i chciałbym, żeby ten tekst był nieco większy, więc mogę sobie go poszerzyć. Klikam sobie na czcionki i tutaj damy sobie 20 pikseli. Wtedy będzie to dużo bardziej czytelne. Mogę też zmienić odstępy między tymi dwoma elementami, ponieważ na siebie nachodzą, więc dodajmy sobie jeszcze odstępy. Wchodzę na przycisk, na koło zębate, wchodzę na design i tutaj mamy margin i dodamy sobie 10 pikseli, wtedy ten tekst zostanie odsunięty od tego przycisku. Teraz zmieńmy kolor po najechaniu. Gdy kliknę sobie znowu na moje menu, to mamy tutaj kolory nawigacji, czyli w design jesteśmy, nawigacja, kolor normalny, kolor po najechaniu, czyli hover i kolor aktywnego linku. Czyli możemy sobie jeszcze tutaj też zmienić w ten sposób. I teraz teoretycznie powinny się zmieniać linki na różne kolory. Wchodzę na ofertę i ten element w menu też jest właśnie w takim żółto-złotym kolorze. I to menu ma bardzo ważny element, menu rozwijalne. Klikam sobie tutaj na ten smartfon i widzę, jak wygląda moje menu na urządzeniach mobilnych. I żeby je zmienić, no to wejdź sobie na Trigger, klikam sobie tutaj i mogę zmienić na przykład, jak ma się wyświetlać ten element. Mamy 3 opcje, kropki, albo grubsze, albo cieńsze kreski. Zmieniliśmy naszą ikonkę i teraz mamy jeszcze element design, ale zamiast zmieniać tego koloru tutaj, możemy wejść sobie na ustawienia ogólne, na kolory i tutaj dodajmy sobie kolor złoty. I wtedy wszystkie kolory, które są tutaj dodane, domyślnie przybiorą wartość złoty, więc nie będziemy musieli tego zmieniać. No tutaj się to nie zmieniło, jeśli u Ciebie się nie zmieniło, no to wprowadź to ręcznie, ale powinno się to zmienić od razu na złoty i po najechaniu, czy po właśnie kliknięciu, to ten element będzie w kolorze złotym. I teraz wejdź sobie jeszcze raz na ten pisaczek lub tutaj w to miejsce, przekieruje nas do tego samego miejsca i kliknij sobie na Drawer Container Options i tutaj wybierasz, czy to menu ma się pojawić po lewej czy po prawej stronie, czyli jeśli kliknę sobie tutaj, no to menu będzie po lewej stronie. Mogę też wybrać, żeby było po prostu na cały ekran i będzie się pokazywać w ten sposób. Ja właśnie wybieram tą opcję. Mogę wybrać, żeby były te teksty na środku i wtedy będzie to fajnie wyśrodkowane. Mamy również design i tutaj możemy zmienić na przykład tło tego wyskakującego okna. Ważne, żeby było dobrze dobrane z tekstem. Wybierz tutaj kolor taki, jaki Ci odpowiada. Ja wybieram czarny. Tutaj mamy jeszcze kolor tego przycisku zamykającego. Myślę, że wygląda to dobrze. W menu mobilnym automatycznie zniknął nasz przycisk. Tutaj również możesz go dodać. Ja tego nie chcę robić, więc wracam do tego wyglądu. Mamy już wygląd mobilny, mamy przycisk. Teraz przejdźmy do ostatniego elementu w menu, czyli logo naszej firmy. I jeśli nie masz wgranego loga, no to domyślnie pokaże się tutaj tytuł witryny i możemy to zmienić. Wystarczy, że klikniesz sobie na ten pisaczek, klikniesz wybierz logo
i teraz dodaj plik, wybierz plik i wybierz swoje logo i kliknij otwórz. Następnie kliknij jeszcze raz wybierz. Teraz pokaże się tu opcja przycinania. Ja go nie chcę przycinać, więc klikam pomiń przycinanie i moje logo zostało dodane. No i mamy jeszcze nasz opis i teraz, żeby to zmienić, wybieram sobie tutaj logo layout i wybieram samo logo. I wtedy pokaże nam się tylko ten obrazek. Mogę zmienić jego szerokość i dostosować do mniej więcej tego przycisku, który znajduje się po prawej stronie i w zależności od tego, jak masz poprzycinane to zdjęcie, no to musisz go w ten sposób zrobić. Dodatkowo jest tutaj jeszcze opcja Site Identity i możemy wybrać tutaj ikonę naszej witryny. Ikona witryny to ten element, który znajduje się u góry strony. Domyślnie będzie to W i nie wygląda to profesjonalnie, więc wybierz sobie tutaj jakąś ikonkę i ta ikonka musi być w formacie kwadratowym, najlepiej 512 na 512 pikseli. Ja wybieram sobie to moje logo i po prostu je przytnę. Załóżmy, że dam sobie tutaj wezmę sobie ten element z loga i kliknę przytnij i teraz to zostało zmienione. I teraz w kartach przeglądarki będzie pojawiał się taki właśnie element. No i nasze menu jest gotowe. Możesz sobie jeszcze przetestować, jak wygląda na różnych urządzeniach i na przykład na urządzeniach mobilnych jest zbyt duże. Więc klikam sobie tutaj w logo i zmieniam jego szerokość na 140 pikseli. No i wygląda już zdecydowanie lepiej. Wracam na komputery. Tutaj mogę sobie jeszcze dodać jakieś właśnie odstępy, czyli na przykład od góry mógłbym dodać 20 pikseli, czy może 5 pikseli, tak żeby to komponowało się z tym przyciskiem. No i nasze menu jest gotowe. Możemy na przykład dać sobie jeszcze to na środek i będzie wyglądało to bardzo profesjonalnie. No może ten przycisk będę jeszcze delikatnie zmienił, ale to już są takie detaliczne rzeczy, to możesz się tym pobawić później. Teraz przejdźmy do naszej stopki, która znajduje się na samiutkim dole. Kliknij sobie w ten pisaczek, albo możesz znaleźć tą opcję klikając właśnie tutaj i mamy opcję footer i zostaniesz od razu przeniesiony do buildera właśnie naszej stopki. Tutaj mamy 3 wiersze, w których możemy dodawać różne elementy, różne widgety, jakieś social media. Ja pokażę Ci, jak zmienić ten podstawowy tekst. Tutaj najlepiej, żeby znalazła się polityka prywatności i informacja o Twojej stronie. I gdy klikniesz sobie na copyright, na general, to możesz zmienić właśnie ten tekst. Mamy tutaj copyright year, to można zostawić, wtedy rok będzie aktualizowany automatycznie. Tytuł strony też możemy zostawić. To usuwam i na przykład wpiszę sobie tu, to też usunę i piszę strona stworzona przez Netconet. Wchodzę na moją stronę internetową, pobieram link, który sobie tutaj wkleję. Czyli tutaj mamy moją stronę, bloga. Gdybyś potrzebował wsparcia, to tutaj znajdziesz dodatkowe materiały. Zaznaczam sobie ten element, klikam na odnośnik i klikam zastosuj. I wtedy, gdy ktoś kliknie na ten link, zostanie przeniesiony do mojej strony. W stopce warto jeszcze dodać politykę prywatności. Wpisz sobie tutaj, kliknij Enter, wpiszemy sobie tutaj polityka prywatności i dodajmy sobie tutaj link do strony, która jeszcze nie istnieje, czyli zaznaczam sobie to i wpisuję sobie tutaj, jak zrobić polityka prywatności. Ta strona jeszcze nie istnieje, musimy sobie ją stworzyć, ale już dodamy link w naszej stopce, żeby było wiadomo, że jest taka strona nam potrzebna. Klikam sobie jeszcze spację i dodam taki znak, żeby był przedział pomiędzy tymi stronami i ten znak sobie odlinkuję i teraz mamy właśnie taką kreskę, która rozdziela dwa te elementy i teraz klikam opublikuj. Wracam sobie do mojej strony głównej i stwórzmy jeszcze stronę polityki prywatności. Klikam dodaj. Jeśli nie masz tutaj strony z polityką prywatności, to kliknij dodaj nową i wpisz nazwę polityka prywatności. I tutaj pamiętaj o tym, żeby w stopce znalazł się ten sam link, który znajduje się właśnie tutaj. Czyli mamy strona w dzień, polityka prywatności. Wystarczy, że wkleisz tutaj tekst polityki prywatności i wszystko zacznie działać. Kliknij zaktualizuj i wróć z powrotem.
Nasza strona działa, możesz jeszcze sprawdzić, czy w stopce link również działa prawidłowo. I Twoja strona jest już praktycznie gotowa, ale brakuje nam właśnie jeszcze paska, który informuje o tym, że na Twojej stronie są przetwarzane informacje, że używasz plików cookies i możemy taki pasek dodać przy pomocy wtyczki. Wejdź sobie na wtyczki, kliknij dodaj nową i wpisz sobie tutaj cookies. Następnie wybierz sobie taką wtyczkę, Cookie Notice, mamy tutaj 1 000 000 aktywnych instalacji, kliknij zainstaluj i włącz. Teraz wejdź sobie na to ciasteczko, które znajduje się po lewej stronie i dostaniesz ogromną reklamę i różne ostrzeżenia. To jest tylko zachęcenie do zakupu płatnej wersji wtyczki, jest Ci tu zupełnie niepotrzebne, więc albo kliknij na ten przycisk właśnie krzyżyka, albo kliknij pomiń na razie i zostaniesz przekierowany do takich ustawień. Tutaj wpisz sobie wiadomości, czyli to wiadomość pojawi się w pasku poniżej. Możesz włączyć zgodę, możesz włączyć link do polityki prywatności, na przykład wybrać naszą stronę, którą stworzyliśmy i na dole mamy ustawienia przycisku i kliknij zapisz zmiany. Wejdźmy na stronę i zobaczmy, jak wygląda ta strona. Po wejściu na stronę pokazuje się teraz taki pasek i zielone, bardzo rzucające się w oczy przyciski i to mi się nie podoba. Zmieńmy kolor tych przycisków i żeby to zrobić, muszę wrócić do ustawień mojej wtyczki. Tutaj wpiszę sobie klasę przycisku, czyli przycisk cookies i teraz wejdź sobie na Twoją stronę, wchodzę na moją stronę, wchodzę na dostosuj, na dodatkowy CSS i tutaj na samej górze wpisz sobie coś takiego, kropka, przycisk myślnik cookies, otwarcie, background, czyli tło, po dwukropku kod koloru, który znajduje się tutaj, czyli kod tego przycisku i myślnik important. Ten cały tekst znajdziesz w opisie filmu, więc wystarczy, że go sobie skopiujesz. Pamiętaj, żeby ta nazwa była identyczna do tej, bo jeśli tego nie będzie, no to ten element nie zadziała. I teraz po wejściu na stronę moje przyciski zostały zmienione na kolor złoty. Mógłbym jeszcze zmienić kolor tego tekstu na czarny, żeby był bardziej widoczny, czyli wchodzę sobie tutaj na kolory, kolor tekstu i wprowadzę sobie trochę ciemniejszy kolor i wtedy te przyciski będą właśnie w tych odcieniach. Twój pasek plików cookies jest gotowy. Teraz dodajmy jeszcze jedną funkcję, która jest bardzo przydatna do odpierania takich podstawowych ataków na Twoją stronę. Tak, dobrze usłyszałeś, ataków. Twoja strona może być atakowana przez różne automatyczne systemy, które będą chciały ją wykorzystać do rozsyłania na przykład spamu. I aby uniemożliwić takim systemom zalogowanie się do Twojej strony, złamanie Twojego hasła, możemy zainstalować bardzo prostą wtyczkę. Kliknij sobie dodaj nową i tutaj wpisz login limit. Ta wtyczka, czyli taki dodatek do tego WordPressa, który dodaje nowe funkcje, pozwala na to, żeby zablokować próby logowania do Twojej strony. Jeśli ktoś wpisze nieprawidłowo kilka razy hasło, no to dostęp zostanie mu zablokowany i w ten sposób automaty przerwą swój cykl włamywania się do strony. Oczywiście nie działa to na wszystkie formy ataków, ale jest to podstawowa obrona, którą powinieneś mieć na swojej stronie. I tutaj są różne informacje dotyczące tej wtyczki. Wystarczy, że wejdziesz sobie na ustawienia i tutaj możesz właśnie wybrać, jak szybko ma się blokować ta strona, na jak długo. Tutaj właśnie są te ustawienia i wybierasz, na jakiego maila otrzymywać powiadomienia o potencjalnych właśnie próbach logowania. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień, no to wystarczy, że odznaczysz tego checkboxa, a ten system będzie działać za Ciebie. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to bardzo Ci gratuluję, Twoja strona jest gotowa. Ale to nie koniec. Pamiętaj, że o taką stronę trzeba dbać. Wszystkie elementy, takie jak wtyczki, motywy, WordPress, wymagają aktualizacji. Tak jak Twój smartfon, Windows, co jakiś czas trzeba aktualizować ten system. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, no to zapraszam Cię do mojego kolejnego poradnika. Tam opisuję cały ten proces. Jeśli masz jakieś pytania, coś Ci nie zadziałało, no to napisz w komentarzu, postaram Ci się pomóc. Ale to nie koniec. Kilka osób pytało mnie o stronę dla filmowca i postanowiłem, że połączę te poradniki, ponieważ cały ten proces jest identyczny. Trzeba po prostu skorzystać z innych klocków. W tym przypadku tymi klockami są szablony. I pokażę Ci bardzo fajne szablony, które możesz znaleźć w tym narzędziu Envato. Wejdź sobie na swojego WordPressa, wejdź na
Elements i wejdź na Free Kids i tutaj wpisz sobie video. I tutaj pojawią się dwa bardzo ciekawe szablony, które możesz wykorzystać. Mamy tu Videographer, wejdźmy sobie na Preview. Ta strona jest przygotowana pod filmowca, właśnie mamy tutaj wiele przycisków, elementy filmowe, korzyści związane z ofertą. Tych szablonów jest tutaj sporo, więc możesz sobie jakiś wybrać i stworzyć stronę w taki sam sposób, jak Ci pokazałem. Drugi szablon, który tutaj znajdziesz, również jest bardzo ciekawy, możesz sobie go zobaczyć w tym miejscu. Mamy tutaj bardziej szeroki układ, od razu pokazuje się tutaj na film, w tle mamy 3 elementy związane z usługami. Ten szablon podoba mi się nawet bardziej, bo jest nowocześniejszy. Musisz tylko pamiętać o tym, że te zdjęcia będziesz musiał podmienić, więc jeśli zmienisz je na inne, gorszej jakości, no to ta strona nie będzie wyglądać już tak świetnie jak teraz. To dotyczy się wszystkich szablonów, szczególnie takich, które mają zdjęcia w tle, więc o tym pamiętaj. Jeśli chciałbyś zainwestować, to Envato Elements posiada płatne szablony i one są również bardzo dobre. Jest ich tutaj ponad 1500. Wystarczy, że wpiszesz sobie video i będziesz miał tutaj różne elementy dla filmowców. Ten mi się bardzo podoba, Recam Kit, możemy sobie go zobaczyć i sam oceń, czy warto zainwestować te kilkadziesiąt złotych za to narzędzie i to jest kilkadziesiąt złotych jednorazowo. Mamy tutaj taki szablon, który możemy sobie wgrać, mamy tutaj gotowe podstrony, na przykład właśnie pojedynczy projekt opisane właśnie w profesjonalny sposób, z galerią, z przyciskami, z animacjami. Jest tutaj naprawdę spory wybór. To samo tyczy się innych branż, czy też branży fotograficznej. Tutaj również znajdziesz sporo takich szablonów. I jak skorzystać z takich płatnych szablonów? Już Ci pokazuję. Wejdź sobie na link, który znajduje się w opisie. Zostaniesz przekierowany do takiej strony. Wejdź sobie na Pricing i tutaj mamy opłatę miesięczną. I tutaj znajduje się cena miesięczna, jest to około 15 euro, ale co jest najfajniejsze, możesz wykupić sobie tylko dostęp na 1 miesiąc za 60 zł, pobrać szablon, który Cię interesuje i korzystać z niego dożywotnio, więc jest to świetna oferta, bo za 60 zł można mieć przygotowane niesamowite strony w bardzo pięknym, profesjonalnym wydaniu, więc kliknij sobie tutaj na Start Now i wypełnij te formalności. Po wypełnieniu tego formularza zostaniesz przekierowany do płatności, dostaniesz dane do swojego konta i będziesz miał dostęp do tych szablonów. Możesz je pobrać właśnie ze strony Envato Elements, albo możesz wejść na ustawienia i tutaj wpisujesz jeden klucz w tym miejscu Enter Token i żeby go wygenerować, musisz mieć już opłacone konto, klikasz na ten link, logujesz się, kopiujesz ten token, który się znajduje w tym miejscu, wklejasz go tutaj i klikasz Verify Token i wtedy Twoje konto zostanie połączone i będziesz mógł korzystać z tych wszystkich szablonów i stron, i zdjęć, i filmów. Jest tego naprawdę sporo, więc polecam Ci to narzędzie, naprawdę ułatwia pracę i jest świetne. Zapraszam Cię teraz do pobrania bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz wiele rozwiązań, które pomogą Ci w rozwoju Twojej strony. Znajdziesz tam również kody rabatowe do ciekawych narzędzi. Kliknij teraz w link w opisie tego filmu i pobierz mojego bezpłatnego e-booka. Do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.